Witajcie na kanale Out of Office i dziś zabieramy Was z biura na strzelnicę, żeby wykonać pierwszy test. Jest to nie byle jaki test, ponieważ mamy dzisiaj tu dla Was nowego MCX-a, czyli ZIG Spear LT. Jest to wersja w kalibrze 2.23, czyli jest to jedyny słuszny kaliber. Będziemy to testować. I żeby dać Wam dobre porównanie, mamy tutaj jeszcze jednego MCX-a. Jest to też ZIG Spear LT, ale w kalibrze 7,62×39. Czy pokona typowego kałacha? Przekonamy się w kolejnych odcinkach. Jaki jest lepszy kaliber 2.23 czy może 7,62? To też dla Was będziemy testować, dlatego oglądajcie nasz kanał w przyszłości. A więc zacznijmy od początku. Nowy ZIG Spear LT to nowa wersja MCX-a. I jest to ciekawa jednostka, dlatego że ZIG w zeszłym roku podpisał umowę na dostarczenie jednostek bojowych dla armii amerykańskiej, co będzie stanowiło zastąpienie już wysłużonej jednostki M4. Jest to dość duża zmiana, dlatego że typowa platforma AR-15 zostaje zastąpiona platformą AR-18, czyli Short Stroke Piston. Na chwilę o wadach i zaletach opowiemy sobie dokładniej, natomiast ważną informacją jest to, że wersja LT jest to wersja cywilna, wersja lżejsza od karabinu, jaki będzie w dużo wyższym kalibrze zastosowany przez armię amerykańską. Jest to też karabinek lżejszy od poprzedniego MCX-a. Każda informacja, jaką się tutaj dzielimy, pochodzi z naszych prywatnych testów i ja konkretnie jestem cywilem, więc są to moje osobiste odczucia, więc pewnie wielu z Was zauważy różnego rodzaju uchybienia, błędy, dlatego jeżeli tak będzie, to podzielcie się nimi w komentarzach. Chętnie wrócimy do dyskusji. Ale żeby zacząć temat od początku, zaczniemy właśnie od lufy. Mamy w tej chwili zainstalowany tłumik dość wyjątkowy, ponieważ jest on bardzo lekki, wykonany z tytanu przez firmę Oceania Defense. Jest on w sumie wydrukowany w 3D i stanowi świetny dodatek do tego ZIG-a. Problem, jaki napotkaliśmy na samym początku, to to, że urządzenie wylotowe, które mamy w tej chwili, właśnie tutaj, oryginalne ZIG-a, jest bardzo ciężko zdemontować. I wszyscy w Stanach Zjednoczonych, którzy testowali, próbowali zdjąć to urządzenie wylotowe, cierpieli. W Polsce rusznikarze cierpieli. Wiem, że wiele osób połamało klucze i nie byli w stanie go zdemontować, natomiast nasz niezawodny przyjaciel stylist Andrzej zdemontował tutaj nam już 2 urządzenia wylotowe w tych ZIG-ach bez problemu. Pewnie parę kluczy złamał. Natomiast wracając do samego urządzenia wylotowego, mamy tutaj tak zwany flash hider. Ma on takie tutaj 3 żeberka i jest świetny, dlatego że ma fabryczne mocowanie na tłumik ZIG-a. Ale w Polsce tych tłumików ja jako cywil nabyć nie mogę, dlatego zdecydowałem się na zmianę tego urządzenia wylotowego. I co więcej, jest ono dość krótkie i nie robi dobrej roboty, jeżeli chodzi o ukrywanie tego flasha. Jeżeli mówimy tutaj o urządzeniach wylotowych, to akurat mamy fajny moment, mamy zdemontowane właśnie tłumiki, oba. Tu mamy ten leciutki tłumiczek tytanowy, waży on mniej niż samo urządzenie wylotowe. Natomiast ten tłumiczek waży nieco więcej, dokładne dane na ekranie. Już mam tutaj rozmontowanego MCX-a w kalibrze 7,62×39, to warto też powiedzieć, że tutaj mam nieco inne rozwiązanie, jeżeli chodzi o właśnie nasze urządzenie wylotowe. Jest tutaj tłumik ASE Ultra z adapterem. Jest to też bardzo fajne rozwiązanie, działa podobnie jak w Oceania Defense.
Różnica jest taka, że jest to tłumik, który jest trzykrotnie cięższy, co dla takiej wątłej osoby jak ja ma już znaczenie, jeżeli on wisi na samym końcu lufy. Dla porównania mogę Wam tutaj dostawić oba tłumiki, mają podobną długość. Ten Ace Ultra jest nieco grubszy. W dłoni jak się go trzyma jest zdecydowanie bardziej solidny, takie jest wrażenie. No jest zbudowany tak, żeby można było prawdopodobnie przejść z nim przez ścianę i z nim by się nic nie stało. W wypadku Oceania Defense nie mam takiej pewności, natomiast no, oba tłumiki sprawują się bardzo dobrze, a ten dla mnie w tej chwili wygrywa wagą. Waga jeszcze Ace Ultra jest taka, jak już o tym mówimy, to, że można oddać wiele strzałów i on dużo wolniej się nagrzewa, gdzie ten tytanowy tłumiczek rozgrzewa się do czerwonego bardzo szybko. Być może spróbujemy go dla Was pewnego dnia zapalić. Mówi on też całkiem dobrze dźwięk, o czym przekonacie się za chwilę, natomiast ukrycie tego flasha było tutaj priorytetem. Idąc dalej, mamy latareczkę Surefire, to jest Scout z zastosowanym Modlightem. Teraz platforma MCX-a, czyli AR-18, jest to platforma oparta na systemie tłokowym i da się wyczuć, że przez to mamy tutaj dużo więcej masy. Też ta masa nam porusza się tutaj, więc można oczekiwać, że jest nieco większy odrzut. Natomiast w testach, porównując go z typowym systemem AR-15, możemy powiedzieć, że chodzi on bardzo gładko. Co więcej, jest on przystosowany głównie do pracy z tłumikiem i w zasadzie większość prawdopodobnie będzie używało tej jednostki z założonym tłumikiem. Mamy tutaj dwie pozycje, jeżeli chodzi o ustawienie przegazowania naszego karabinka. Mamy plus i minus i w zależności od tego, jak Wam wygodnie, tak można go ustawić na mniejsze lub większe dogazowanie. Do tej pory pracował bez zarzutów. To jest dość nowy karabinek, natomiast ten karabinek w kalibrze 7,62 pokonał już prawdopodobnie 2500 strzałów i cały czas ma się świetnie. Porównamy sobie zużycie elementów też za chwilę. Przechodząc dalej, mamy łoże. Łoże w poprzednim MCX-ie wyglądało spektakularnie, ale było bardzo grube. Jeżeli ktoś jest taką mniejszą osobą jak ja, no to miał kłopot, żeby to łoże poprawnie objąć. Tutaj mamy świetne łoże, jest cała masa M-locków, do których możemy dołożyć akcesoria. W tym karabinku 7,62 mamy dołożony jeszcze pionowy grip. Dodatkowo mamy z tej strony dorzucone mocowanie PUD na nasz sling, więc miejsca nam tutaj na pewno nie zabraknie. Ta wersja to lufa 11,5 cala. Ta wersja to 11,5 cala, mimo tego, że jest to karabinek krótki. Jest całkiem sporo miejsca tutaj, żeby złożyć się z naszym sprzętem. Można dołożyć jeszcze peka, który z przodu też spokojnie wejdzie, jeżeli chcielibyście używać tego karabinka z brulami Night Vision. Przechodząc dalej, mamy założoną tutaj optykę, w tym wypadku jest to IoTech na podwyższeniu Unity z powiększalnikiem. Powiększalnik niekoniecznie jest potrzebny przy karabinku z tak krótką lufą. Wygląda fajnie, no i czasami można coś sobie podejrzeć. Jeżeli miałbym wybierać teraz kolejny powiększalnik, to pewnie wybrałbym wersję z powiększeniem trzykrotnym. Jest on krótszy, trochę lżejszy, więc cały karabinek przy tym kalibrze i tej długości lufy wydaje mi się, że byłby bardziej sprawny, natomiast cały czas jest to niezły setup. Przechodząc tu, mamy nasz lower tutaj, ma kilka nowych rozwiązań, jeżeli chodzi o manipulację. Mamy bezpiecznik. Bezpiecznik jest fajny, jest taki klikalny. Można bardzo dobrze wyczuć, w jakiej pozycji on się znajduje. Mamy też zrzut magazynka wysunięty. Jest to oczywiście wersja dla lewo- i praworęcznych, więc jeżeli ten karabinek sobie odwrócimy tutaj, to widzimy, że mamy tak samo bezpiecznik zrzut, zablokowanie suwadła z obydwu stron. Natomiast najfajniejszym elementem w tej nowym rozwiązaniu Ziga, zarówno w tym karabinie, jak i w regularnym Spear, jest tutaj taki mały suwak, który jest bolt lockiem, albo też można zrzucić po prostu suwadło. I działa to w ten sposób, że jeżeli chciałbym cofnąć zamek w tylne położenie, to przyciągam dźwignię, podnoszę palcem wskazującym i ona już zostaje w tylnym położeniu.
Co jest to fajne przy na przykład usuwaniu awarii. Jeżeli chciałbym ćwiczyć manual zrzucając palcem wskazującym suwadło przy wymianie magazynka na przykład, to też jestem w stanie to jednym palcem wykonać, więc ogólnie bardzo fajne rozwiązanie. Ładujemy zbijaki, będziemy wywoływać awarię. Do jednego sobie zostawiam. Mam podpięty magazynek, wprowadzam dodatkowo jeden zbijak do komory. I teraz zrzucę, moje suwadło dojdzie do podwójnego załadowania, zakleszczenia. Mamy awarię. W tej chwili co robię? Broń jest na safety. Wyrywam magazynek. Blokuję moje suwadło. Cofam je w tylne położenie. Ono w tej chwili jest zabezpieczone. Usuwam awarię. Ten zbijak tutaj utknął. Zrzucam suwadło. Usuwam awarię. Jestem gotowy do gry. Jak już jesteśmy przy przeładowywaniu tej jednostki, to mamy tutaj do dyspozycji dźwignię, która to jest dźwignia od Ziga. Pokażę ją wyciągając. Jest to dźwignia obustronna, dość wygodna, natomiast te skrzydełka są trochę krótkie. Szczególnie jeżeli mamy zamocowany właśnie powiększalnik, to tutaj jest mało miejsca, żeby przeładować tą jednostkę. Jest to do wyuczenia, ale prawdopodobnie w przyszłości będę chciał zmienić tę dźwignię na inną. Być może będzie to Radian Raptor. I uwaga, ponieważ jest to MCX, te dźwignie przeładowania są nieco inne niż w karabinkach AR-15, więc jeżeli chcecie zamocować inną dźwignię, to nie będzie ona pasować, jeżeli to było dedykowane dla AR-15. Wpiszcie zawsze sobie w Google'ach, żeby to była wersja pod MCX, zazwyczaj są one opisane dokładnie. Lecąc dalej, mamy chwyt pistoletowy, jak dla mnie jest on bardzo wygodny, niczego bym tutaj nie zmieniał. I mamy spust. Ten spust, taki jaki jest w stoku, dla mnie już jest świetny. Oczywiście są lepsze spusty. W przeszłości w MCX-ie problem polegał na tym, że ten spust był niekompatybilny, nie był to tradycyjny spust AR-15. Tutaj Zig poszedł po rozum do głowy i pozwala nam w tej chwili wymieniać ten spust na dowolny, więc jeżeli ktoś jest fanem Geissele, może zamontować sobie spust Geissele bez problemu. Kończąc omówienie wstępne tej jednostki, na samym dole przechodzimy do kolby. Ponieważ jest to platforma właśnie AR-18, możemy tą kolbę w łatwy sposób złożyć. Możemy tą kolbę sobie fajnie spakować. Jest to taka kompaktowa wersja. Zdejmując tłumik, ona wejdzie nam swobodnie do plecaczka. W łatwy sposób tą kolbę rozkładamy. Natomiast jest to kolba akcesoryjna z taką przejściówką Ziga i tradycyjnym bufferem AR-15. Kolba to jest jakiś markur w tej chwili. Jest nieco wygodniejsza od tej, która była zamocowana tutaj jako stok. A ta, która była zamocowana jako stok, to taka kolba szkieletowa. I generalnie jest to bardzo fajna kolba, szczególnie jeżeli jest to jednostka lekka. Natomiast największy kłopot pojawia się wtedy, jeżeli ktoś ma długie ramiona. I tutaj na przykład na tym karabinku 7,62 mamy też taki cały zestaw Ziga, czyli adapter i powiedzmy buffer, tylko to jest taki adapter z bufferem już od Ziga, jest nieco lżejszy, na tym jest też MagPul założony, ale pokażę Wam, jak tu składam maksymalnie tę kolbę, to ona jest bardzo krótka i jest dokładnie takiej samej długości kłady jak ta szkieletówka. No i w momencie, kiedy ja chciałbym się włożyć do tego karabinka w ten sposób, to widać, że jestem taki skulony tutaj. Chciałbym, żeby ona była jednak bardziej wydłużona. Do tego uważam, że szczególnie dla kalibru 7,62, ale też i 2,23 warto jest pomyśleć o takiej akcesoryjnej kolbie. Przejściówek i możliwości jest kilka. Jest jeszcze tutaj taka przejściówka, którą testowaliśmy. To jest mocowanie buffera od AR-15 na stałe. Wtedy tracimy możliwość składania, ale jest bardzo sztywną platformą pod właśnie każdą kolbę. I mamy jeszcze z Ziga rozwiązanie gotowe, które mamy tutaj w tym karabinku, pistolecie maszynowym MPX. I wygląda ona w ten sposób.
Jest to rozwiązanie, które oni nazywają jako kolba w stylu M4. Kolejną rzeczą, na jaką chciałbym Wam zwrócić uwagę, to zużycie tutaj gniazda na magazynek. Tutaj widać, że ten karabinek jest nieco bardziej zużyty. Jest on też bardziej zużyty dlatego, że w nim stosowane są wyłącznie magazynki metalowe, a o tym za chwilę dlaczego. A to jest ten nowy karabinek w kalibrze 223. Do niego mamy tutaj takie tradycyjne magazynki, to jest chyba jakiś PMAC Macpula, 30-nabojowy magazynek pod kaliber 223. Oczywiście alternatywnie mamy też magazynki metalowe pod 223. Natomiast jeżeli chodzi o tą naszą jednostkę 7,62, to mamy wyłącznie do dyspozycji magazynki stalowe. Ja bardzo szukałem magazynków, które nie byłyby tak zagięte, ale ze względu na kształt naboju 7,62-39 takie magazynki są kluczowe. Mamy tutaj porównanie między kalibrem 7,62-39 a 2,23. Widać, że 7,62 to nieco większy kaliber i największa różnica w budowie łuski polega na tym, że 2,23 łuska jest praktycznie prosta. Jest taki cylinder, gdzie w przekroju 7,62/39 to trapez i to powoduje, że budowa magazynków pod kątem tych dwóch kalibrów jest zupełnie inna. Zobaczcie, co się dzieje, jak układam łuski, całe naboje, łuska do łuski. Widać, że one nie układają się w linii prostej, tylko zaczynają iść po takim łuku. W związku z tym, żeby nie dochodziło do zacięć, magazynki pod 7,62-39 są takie właśnie zagięte. I to jest taki klasyk, który widać w każdym kałachu. I do tej platformy MCX-a podobne magazynki trzeba stosować. Szukałem zamienników w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, wszędzie, które wyglądałyby bardziej jak te zbliżone do właśnie 223, takie prostsze, ale na początku mi się nie specjalnie podobały. Teraz nie ma to już dla mnie żadnego znaczenia, ponieważ ten karabinek sprawuje się świetnie i ten kaliber w kałachu, szczególnie w tym MCX-ie, naprawdę jest fenomenalny. Przy okazji dużo większa siła obalająca niż w 223 w takim tanim wydaniu, gdzie mamy tutaj 55, ale takie testy penetracji to jeszcze wszystko przed nami, więc będziemy to robić w kolejnych odcinkach. Starałem się upchać 7,62/39 właśnie w magazynek 223 i słuchajcie, jak widać, to jest to możliwe, ale powyżej 5 dochodzi do zacięć, nie jest to bezpieczne, dlatego nie rekomenduję, nie jest to rozwiązanie optymalne. Ale na pojedyncze strzały, jeżeli będzie Wam brakowało magazynków takich właśnie stalowych, to jest, zdaje się, Duramac, to jakieś wymianki szybkie można by zastosować właśnie takiego Paymaga, ale z kolei manual jest nieco inny, pod nieco innym kątem trzeba ten magazynek wyciągać i ładować w gniazdo. Mamy przed sobą teraz właśnie te nasze dwa MCX-y, jak widzicie tutaj. Jeżeli chodzi o lowery, no to są one identyczne, niczym się nie różnią. No, różnią się kolbami, ale generalnie można je dowolnie zamieniać. Ale chciałem Wam pokazać teraz, jak wygląda zużycie tych karabinków, bo no, jeden jest praktycznie nowy, a drugi ma za sobą już trochę wystrzelonych pocisków. Więc jeżeli chodzi o dźwignię przeładowania, no to noszą one minimalne ślady zużycia, jedna i druga. No ta pierwsza nowiutka już widać, że jest lekko przerysowana, głównie dlatego, że ja dokonam przeładowywań lewą ręką, tylko jednym palcem, więc jest lekko taka przerotowana. Dlatego się ściera. No i ta, która przeżyła już dużo więcej przeładowań, no to jest delikatnie przeszlifowana, natomiast nie ma tu już żadnych niepokojących różnic, jeżeli chodzi o zużycie. I tak samo, jeżeli chodzi tutaj o naszą całą tutaj grupę suwadła, no to jest nowiutkie suwadło. Nie nosi praktycznie żadnych tutaj śladów zużycia. Minimalne ślady zużycia widzimy tutaj na samej górze. I to samo jesteśmy w stanie zaobserwować na tym suwadle, które przeżyło już tych no, kilka tysięcy strzałów. Jeżeli chodzi o samą głowicę tutaj, przeglicę, to wyglądają podobnie, no ale ta pod kałacha jest nieco inaczej ustawiona, retraktor jest inny, żeby wyrzucać oczywiście wózki o innym kształcie. Jeżeli chodzi o spód naszego suwadła, no to wyglądają praktycznie identycznie, co dowodzi tej tezie, że
Zik zaprojektował to naprawdę w sposób doskonały i wykonane jest to z dobrych materiałów i praktycznie się nie zużywa. Więc ta waga ma tutaj oczywiście znaczenie w obsłudze takiego karabinka, ale też można śmiało powiedzieć, że jest to karabinek, który po prostu wytrzyma bardzo, bardzo długo. MCX. Jest to karabinek dość ciężki, mimo wszystko. Został wykonany solidnie, można powiedzieć, po to, aby trwać, po to, aby wystrzelić całą masę pocisków i działać dalej bez zarzutu. Lufa jest gruba. Są tu też elementy wymienne. Nasz upper tutaj, taką płytkę, jest miejsce, gdzie ta płytka styka się z całym suwadłem w momencie, kiedy dochodzi do dania strzału. Jest to aluminium, które ściera się z metalem, więc prędzej czy później, prawdopodobnie przy kilkudziesięciu tysiącach wystrzelonych pocisków, ona się tutaj nam wyrobi. W związku z tym Zik przewidział taką możliwość, że można tą płytkę wymienić, no i ten upper dalej będzie mógł spełniać swoją funkcję, gdzie w przypadku takich platform właśnie jak AK-47, no to ten upper po prostu już kończy swój żywot i trzeba go odpisać. Jest to jednostka bardzo solidna, aczkolwiek przystosowana na rynek cywilny. Wersje dla służb są nieco inne, są jeszcze lżejsze, ponieważ fragmenty tego karabinka wymienione są z metalu na tytan. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie wstępne informacje na temat tego karabinka. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w Out of Office.